Siemka, ja jestem Adacho, znany również jako Adacki, znany również jako Adachi Uciecha. To jest imię chyba, które pasuje mi teraz bardziej, zwłaszcza po obejrzeniu tych kolejnych 20 odcinków, czyli sagi poszukiwania Tsunade. Sagi, w której pierwszy raz zobaczyliśmy tak naprawdę Itachiego w akcji i to imię, Uciecha, moje imię, zgryłam się, ale ma to sens, bo noszę tak naprawdę ten strój tylko i wyłącznie dla waszej uciechy. Jeśli miałbym powiedzieć, czy jestem większym fanem Itachiego po tych odcinkach, chyba nie. Chociaż jestem w stanie docenić to, co ta postać wnosi do historii, ale to nie jest tak, że... W sensie głupio mi trochę teraz nosić, bo to nie jest mój strój. Po prostu Marcia ma tylko taki strój w szafie. Jakbym miał do wyboru zielony spandex, to prawdopodobnie jeszcze dokupiłbym sobie czarną fryzurę, czarną perukę. Natomiast... Z dwóch powodów dzisiaj ten ochraniacz zdejmuję. Pierwszy jest taki, że poci mi się w nim czoło i to jest chyba główny powód. I drugi właśnie jest taki, że ja w zasadzie jestem po stronie Konochy, także ja nie będę tutaj nosił takich symboli. Znaczy możecie się domyśleć, że na miniaturki będę to zakładał, bo zdecydowanie lepiej wygląda to, jak jestem w pełnym zestawie. Ale pozwólcie, że się trochę rozepnę, kołnierzyk sobie tutaj trochę poprawię i porozmawiamy sobie. W sensie ja wam powiem, co sądzę na temat tej sagi poszukiwania Tsunade. Ostatnio kilka osób powiedziało, że nawet nie wiedziałem, że saga zniszczenia Konochy to saga zniszczenia Konochy. Myślałem po prostu, że to jest dalsza część egzaminu na Chunina. Okej, ja wam powiem, w jaki sposób ja sobie to wszystko posegregowałem. Wyszukałem w internecie informacje na temat tego, jak są podzielone arki. I na tej podstawie nagrywam wam filmy. Okej, to jest koniec w zasadzie tego procesu. Więc nie pytajcie mnie, dlaczego tak to podzieliłem. Ja nie znam Naruto, no i myślałem, że jak w momencie 80 bodajże 6 odcinka... 80... nie... 67 odcinka powiedzieli koniec egzaminu na Chunina, no to koniec egzaminu na Chunina, nie? A potem niszczyli Konohy, no to saga zniszczenia Konochy. Teraz poszukiwali Tsunade, no i saga poszukiwania Tsunade. Dziękuję wam za całą aktywność, dziękuję wam za wszystkie oceny, za wszystkie łapki, za wszystkie komentarze. Oczywiście wiem, że są osoby, które nie mogą się powstrzymać i spoilerują mi rzeczy. Ja mam, proszę państwa, ultra instynkt komentarzowy, więc unikam tych wszystkich spoilerów. Czytam tylko komentarze miłe. Na niektóre nawet odpowiadam, tak jak na przykład na tutaj komentarz użytkownika Paweł Konkiel, który śmiał się ze mnie, że powiedziałem, że Naruto zajeżdża Hunterem i napisał: zajeżdżało Hunterem, który powstał wiele lat później, XD. Odpisałem tutaj koledze Pawłowi, że Hunter tak naprawdę jest starszy niż Naruto, ale odpowiedzi nie dostałem, także kiedyś wrócę do tych komentarzy. Obiecuję, że przeczytam wszystkie komentarze, jak już nadrobię sobie całe Naruto i nie będę się bał spoilerów. A póki co przechodzę do pierwszych wydarzeń, które rozpoczęły nowy ark. Bo to tak naprawdę ark, ale saga brzmi fajniej. Gdzie zobaczyliśmy Itachiego i Człowieka Rybę, którzy idą do wioski i tutaj powiem wam, że jestem fanem kapelusza Itachiego. Sam mam taki. Ty, to nawet byłoby lepsze, żebym założył ten kapelusz. Tylko nie chce mi się go ściągać, ale w sumie... Kurde, no nie wiem. Następnym razem zrobię cosplay idącego Itachiego. No i on od samego początku był budowany na kozaka. Już nawet pomijam to, że wiedzieliśmy o nim wcześniej, ale nawet Orochimaru mówił, że jest słabszy od Itachiego. I przechodząc do tego Orochimaru, on trochę leciał na swoim hypie budowanym na początku tego egzaminu na Chunina, bo gość od jakiegoś czasu jest trochę kierowany, że tak powiem. No, w piwnicy gdzieś siedzi, ten Kubula go sadza na fotelu jak jakiś wnuczek, który sadza dziadka. Ja rozumiem, że on nie ma rąk i że jest mu przykro z tego powodu i że go to też pewnie boli, ale Orochimaru jest... Zanim zacząłem oglądać Naruto, to myślałem, że Orochimaru jest takim totalnym kozakiem. I to nie jest tak, że ja go teraz oczerniam, czy że ja wątpię w niego. Nie, ja nadal wiem, że on się gdzieś tam później w historii będzie pojawiał, bo gdzieś tam na YouTubie mi wyskoczyło Orochimaru kontra ktoś tam. I tego ktośa jeszcze nie było. Wątpię, żeby to była retrospekcja, bo znam imię tego ktośa, ale nie będę wam go tutaj mówił. Generalnie wiem, że Orochimaru jeszcze w historii sporo namiesza, ale na obecnym etapie historii jest takim trochę gościem na wózku, którego Kubula po prostu pcha do przodu w fabule, nie? Jiraiya, postać, wobec której miałem troszeczkę zastrzeżeń, czy to jest dobre słowo. No generalnie miałem wiele oczekiwań wobec tej postaci, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że też został przedstawiony jako jeden z tych trzech wielkich ninja, Sannin. Ta saga mimo wszystko mocno go zbudowała.
Mimo wszystko wiedziałem, że 5. Hokage będzie ta blondyna Tsunade, bo już teraz mogę wam powiedzieć, jak oglądałem sobie opening card Naruto u Maćka na kanale, jakby to zrobiłem to na własne ryzyko, bo to nie jest tak, że ktoś musi uważać na mnie, żeby mi nie zaspoilerować, tylko ja muszę uważać, żeby nie natknąć się na spoiler. I tam na jednej karcie właśnie z Tsunade było napisane 5th Hokage, więc myślałem sobie, okej, to już wiem. Natomiast jest to coś, co jest już za mną, więc idę w dalszą część historii bez wiedzy, jak to będzie dalej wyglądać. Swoją drogą, ten ochraniacz Jirai jest trochę dziwny. W zasadzie to nie jest taki ochraniacz typowy dla ninja, ale z drugiej strony niby też jest metalowy, niby też ma jakieś tam gwoździki, niby też jest jakiś znaczek. W zasadzie to bardziej wygląda jak kanji, a nie jak symbol, więc nie do końca rozumiem, dlaczego on coś takiego nosi na czole. Być może się tego dowiemy, podejrzewam, że się dowiemy. Mało było do tej pory trochę tej z czerwonymi oczami, nawet nie pamiętam, jak ona się nazywa, co jest dość w sumie wstydliwe, bo podoba mi się ta postać. Podoba mi się jej design i chyba ulubiona moja scena z nią, mimo tego, że nie było ich dużo, ale już mam ulubioną scenę, to kiedy Hinata próbowała dać kielona Naruto po walce, już jeszcze podczas egzaminu, i ta baba z czerwonymi oczami powiedziała, żeby Naruto to przyjął. Więc było widać, że ona jest sympatyczna po prostu i dlatego też oczekiwałem, że może zobaczymy jej trochę więcej. I tak wiecie, jak zobaczyłem ją obok tego Yetiego z Dagestanu, to pomyślałem sobie, dobra, jeśli Yeti z Dagestanu się już do niej dorwał, to zanim ją zobaczymy w akcji, ona już pewnie zajdzie w ciążę, będzie matką, tak jak Chichi. No nie, Chichi na początku walczyła na ten Keiichi Budokai, a potem została kurą domową. I też zastanawiam się w sumie, skąd te czerwone oczy, nie? To jakiś Sharingan z temu? No chyba po prostu taka się urodziła, nie wiem. Mieliśmy potem wejście Itachiego, już takie właściwe. Wiecie co, no gość jest takim samym burmuszkiem jak jego młodszy brat, ale tak jak w sumie wiadomo już, dlaczego Sasuke się taki stał, no bo widzieliśmy potem jego całą historię, tak muszę przyznać, że oprócz tego, że Itachi naprawdę jest postacią wyglądającą cool, ubraną cool, wiecie, włosy nachodzące na oczy i ten pierścień i te oczy same w sobie i generalnie gość jest takim nonszalanckim chłopcem z liceum, który się nie odzywa i wszystkie babki za nim latają, ale póki co to nie rozumiem, dlaczego on taki jest. I potem to moje nierozumienie w ogóle nie zostało rozwiane, więc nadal nie rozumiem, ale do tej historii jeszcze dalej przejdę. No i mieliśmy w końcu to, czyli te przekreślone symbole wiosek. Okazało się, że człowiek ryba też ma przekreślony symbol wioski. On tam miał chyba mgłę, czy wodę? Czy to był ten kraj fal? W zasadzie chyba ten Zabuza miał. On też wspomniał o Zabuzie, ten rybolud, nie? Więc wydaje mi się, że to był symbol tego kraju fal. Kraj w zasadzie to nie jest to samo co wioska. No generalnie z tamtego rejonu pochodził ten ryboludź, nie? Więc wygląda na to, że Akatsuki to jest zła organizacja z ludźmi z różnych stron. Powiem wam, jaką miałem kiedyś teorię, jak jeszcze nie oglądałem Naruto i znałem tylko kilka nazw, takich jak Naruto, Sasuke, Sharingan, Rasengan, Susanoo i co jeszcze? No i właśnie Akatsuki, no nie? Myślałem sobie, że Akatsuki to jest taka grupa wyrzutków ocalałych, która pojawi się dopiero w Naruto Shippuden, bo to jest teoria, która po prostu, nie wiem, narodziła mi się w głowie z jakichś zlepków informacji albo z tego, co sobie sam uroiłem. Myślałem, że ta wioska, że Konoha zostanie zniszczona i że w ogóle ten kraj zostanie zniszczony i potem jakby ci, którzy ocaleją, na przykład Naruto, Sasuke, Sakura, Gaara, też myślałem, że Gaara może tam będzie, zbiorą się do kupy i stworzą taką organizację Akatsuki, żeby zemścić się, albo może nie zemścić się, żeby zwalczyć tych złych, którzy zniszczyli świat. No, jest zupełnie inaczej, bo Akatsuki to jest ta zła organizacja tych przestępców, ale okej. Mieliśmy potem walkę z Rybą i Itachim. Kakashi się pojawił i fajnie, że zostało też wspomniane, dlaczego nie może za bardzo sharinganować, bo jest w sumie takim fejkiem Sharingana, nie? Ten jego Sharingan nie jest prawdziwy, więc też fajnie, że zostało to poruszone i jakkolwiek wytłumaczone, że prawdziwy ten Kekkei Genkai wynikający z bycia w tej linii Uchiha to jest zupełnie coś innego niż Sharingan, którego sobie, podejrzewam, wszczepił Kakashi. I powiem wam tak między nami, nie powtarzajcie tego nikomu, jak byłem na tym etapie historii, to myślałem, że Byakugan jest znacznie lepszy niż Sharingan. No bo, okej, Sharingan może kopiować, ale jak mieliśmy walkę Hinate z Nejim, to wydawało mi się, że ten Byakugan jest po prostu we wszystkim lepszy. I teraz sobie tak zobaczyłem, że w zasadzie do tej pory widzieliśmy Sharingana u Sasuke, który był nie do
niedopracowany i u Kakashiego, który nie jest z rodu Uchiha, więc nie może w 100% z tego korzystać. I jak zobaczyliśmy to, co robił Itachi, te iluzje, nie pamiętam jak się to nazywało, ale to była też dość zaawansowany genjutsu i to cierpienie Kakashiego, to zrobiło na mnie wrażenie, bo sam postawiłem się w takiej sytuacji, jak bym się zachował, gdybym był Kakashi. Wyobraziłem sobie ten ból, tę sytuację bez wyjścia, zwłaszcza po tym to było mocne, jak po tych wszystkich dźgnięciach minęła sekunda, nie? Myślę sobie, ja bym powiedział, nie no przepraszam, dobra, wycofuję się, nie chcę, ja bym nie wytrzymał, od razu wam mówię, może nie jestem godzien, żeby nosić ten strój. To nie jest prawdziwy strój. Prawdziwy strój był rozpinany na guziki. Ja mam zamek błyskawiczny. Fajnie, że wyjaśniło się też to, że Jiraiya chciał wziąć Naruto pod swoje skrzydła, a nie, że Kakashi sobie wybrał Sasuke jako pupila. Trochę się obawiałem tego, że Sasuke będzie tak sztucznie pchany do przodu. W sensie sztucznie, nie sztucznie. On jest gościem z, powiedzmy, z dużego klanu i też ważną przeszłością i też ciekawymi umiejętnościami. Zwłaszcza też, że jest ten wątek Orochimaru, który zostawił mu ten znak na szyi, ale ogólnie jego charakter Sasuke nie podoba mi się w takim sensie, że nie pasuje mi do głównej postaci, więc fajnie, że zostało to wytłumaczone, że to nie jest tak, że Kakashi hypuje Sasuke, a ma w dupie Naruto, tylko Jiraiya po prostu o to poprosił. Gai też we mnie rośnie. Na początku uważałem za trochę nudzący ten motyw świecącego zęba, ale potem to się przekształciło w taki rolling joke, że tak powiem, że zaczęło to bawić. Plus, wiecie, no, wszedł i uratował 3 Joninów, także no, to jest kozak jakby nie patrzeć. Mieliśmy scenę, w której Sakura się dowiedziała, że to Naruto ją uratował i wiecie, coś tam się uśmiechała, hi haha, Naruto, też przyniosę mu kwiatka i w ogóle będę dla niego miła i teraz do was pytanie, bo jeszcze o tym potem wspomnę. Była ta scena w szpitalu, kiedy Sasuke został uleczony i Sakura rzuciła mu się na szyję. W zasadzie potem o tym wspomnę, dobra, żeby nie wyprzedzać wydarzeń, ale zmierzam do tego, że ja nadal lubię Sakurę, okej? Jeśli wy mówicie mi w komentarzach, tam jest W, ale ono jest nieme. Stop. Get some help. Kakashi musi mieć coś mocnego pod maską, że nawet w szpitalu, jak był nieprzytomny, mu tego nie ściągnęli, tej maski. W sumie może to jest też coś związanego z tą operacją i tym Sharinganem, a może to całe czarne to jest tylko tatuaż. Jak Messi ma na nodze taki obrzydliwy tatuaż, nie, że jest cały czarny, to może Kakashi za czasów studiów też sobie wytatuował całe ciało i tak naprawdę to nie jest maska. No ale okej. Potem mieliśmy to poszukiwanie Naruto, w zasadzie no to Itachi poszukiwał Naruto i w końcu go znalazł. Mieliśmy tę akcję z otwarciem drzwi, kiedy Sasuke wszedł do złego pokoju, a Itachi znalazł Naruto. Nie spodziewałem się tego, podobało mi się to. To wejście Itachiego było o tyle mocne, że było widać, że to jest gość, który w zasadzie no, ma chaos w oczach, chęć zabójstwa i potem to też się przekształciło w backstory Sasuke. Okej. Jestem trochę winien przeprosiny wobec tej postaci, bo tak jak Itachi teraz trochę przyjmuje, nie powiem, że ten hejt z mojej strony, ale takie poczucie zażenowania, takim byciem edgy, tak Sasuke jest trochę wybielony właśnie przez to backstory, kiedy zobaczyliśmy jak cierpiał. Jak na początku był tak naprawdę zwykłym małym chłopcem, który chciał mieć relacje ze swoim bratem i kochał swoich rodziców, a potem ten brat ni z gruchy, ni z pietruchy wybił całą wioskę, zabił jego rodziców i jeszcze go torturował też wpuszczając go w te iluzje. No gość jest pierdolnięty, to tak delikatnie mówiąc. I wiecie co? I gdyby Itachi w tamtym momencie powiedział, że zrobiłem to dlatego, że... A w sumie nie mogę ci powiedzieć, bo bym cię też musiał zabić, ale ogólnie Sasuke, przepraszam cię za to i znikam. A Sasuke mówi, ty chuju! I tak cię będę ścigał całe życie. Nie! Gdybyśmy mieli jakąś zagadkę, może mamy zagadkę, bo Itachi powiedział, że chciał przetestować swoje umiejętności i z jakiego powodu? Ważnego powodu. To było ważne, tak? Zabiłem Gość sobie wziął i pomordował cywili, no to tak jak ja bym na przykład poszedł ze śmieciami i zaczął rzucać śmieciami do śmietnika i mówi, że trenuje koszykówkę, no to kurwa nie jest to samo. Jak chcesz się sprawdzić w walce, to sobie weź jakiegoś znajdź przeciwnika, a nie gość pomordował cywili i mówi, no chciałem sprawdzić na co mnie stać. Jak chcesz się sprawdzić, to jedź kurwa do Mielna na deptak i sobie wrzuć 5 złotych, walnij w boksera i przynajmniej nikomu nie zrobisz krzywdy. No gość jest...
Teraz to ściągnę. Nie, dobra, bo się ugotowałem trochę. Spotkanie braci, wściekłość Sasuke. No tutaj mieliśmy bardzo fajną scenę. Sasuke muszę przyznać, że lekko miał tę aurę, mimo tego, że cała walka odbyła się w korytarzu hotelowym. No nie, ja czasami naprawdę nie wierzę w to, jak to anime jest w stanie zaskoczyć. Nawet nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie, nie? Mamy pierwsze po latach spotkanie braci, coś, co było też budowane od samego początku i oni się spotykają w korytarzu hotelowym. I to Chidori, które robi no muszę przyznać, że to było fajne, soundtrack też był fajny i mimo tego, że to nie weszło i mimo tego, że potem mieliśmy tę akcję z trzymaniem przy ścianie, w ogóle kojarzę tego mema, ale o tym zaraz, podobała mi się ta scena, no ale właśnie, ten mem. Ja sobie próbowałem tak bezspoilerowo wyszukać, bo ja kojarzę, że jest taki popularny mem z uniwersum Naruto, że chyba właśnie Sasuke jest trzymany przez kogoś przy ścianie. Ale jak zobaczyłem tę scenę, to pomyślałem sobie, że to nie do końca wygląda jak ten mem. Bo pamiętam, że bo Sasuke chyba był po lewej stronie, a tutaj Itachi trzymał Sasuke przy ścianie po prawej stronie. I nie było aż takiego zoomu. Wyszukałem sobie informację tak właśnie bezspoilerowo, czy to jest z tego momentu i wyszło mi, że to jest chyba z Shippudena. Także przykro mi, że Sasuke jeszcze będzie przez kogoś tak gnojony, no ale może zrobię właśnie taką miniaturkę, że go trzymam. A potem jak dojdę do tamtego momentu w Shippudenie, to znowu zrobię taką miniaturkę. Mieliśmy to zapieczętowanie czarnego płomienia. Zastanawia mnie to tylko, czy Jiraiya może potem tego płomienia użyć, czy on go jakby schował i potem może go wypuścić, czy on go zapieczętował w takim sensie, że usunął go jako problem, żeby tej żaby nie bolało, nie? No bo ten płomień tam nie gasł, więc Jiraiya nie chciał, żeby ten płomień tam był. Potem mieliśmy scenkę, jak Guy dawał zielony kombinezon Naruto i wiecie, co mnie najbardziej w tym wszystkim urzekło? To, że Naruto ten kombinezon się podobał. Dlaczego nie zobaczyliśmy tego, jak on jest w niego ubrany? Dlaczego nie mogliśmy zobaczyć chociaż w formie gaga, jak on jest ubrany w ten kombinezon? I wiecie co? Jak na stronce, na której oglądałem to, zanim się odtworzy odcinek, na początku jest taka plansza. I tam był obrazek Naruto w tym stroju. I myślę sobie, wow, jak fajnie wygląda. Oglądam ten odcinek, a tam nic takiego nie ma. No mój dzień został zrujnowany. No ale okej, zobaczyliśmy dupę świni, co jest ogólnie... Gdyby to była jakakolwiek świnia, nie, no to jest świnia z naszyjnikiem z pereł, także jeśli kiedykolwiek poczujecie się bezużyteczni, to pomyślcie o tej świni. Tonton się... Okej, dobra, cofam to. Ma urocze imię, no nie? To tak jak z Konohamaru. Denerwuje, ale ma głos Chopera. No nie jestem w stanie się na niego złościć. Shizune. Polubiłem ją od razu, mimo tego, że miała dość przerysowane reakcje i właśnie może dlatego jakoś tak siadł mi ten gag jako cecha charakteru. Podobało mi się to. Ta postać jakoś była dla mnie sympatyczna i też potem scena, w której się okazało, że też ma umiejętności, dodatkowo ją podbudowała. Ale tak, Sywka, legendarna siedząca kaczka, to brzmi jak te indyjskie ksywki pokroju pląsający kurczak albo parujący stolec. Mieliśmy wstawki z miasta, wiecie, jedzenie, Naruto zamawiający jakiś makaron, tak zwane slice of life. Nawet nie wiecie, jak mi się to podoba, mimo tego, że ktoś może powiedzieć, że dobra, skip, idziemy dalej, fabuła. To nie dość, że poszerza świat, jakby nadaje życia temu światu, jak ja to lubię mówić, nadaje trzeciego wymiaru, trójwymiarowości, temu, że to nie jest tak, że dzieje się tam tylko to, co tyczy się głównych bohaterów, ale ogólnie te miasta żyją, że tam są różne atrakcje. W ogóle fakt, że mieliśmy różne gry, że Naruto się zajmował przeróżnymi rzeczami, to jest naprawdę przyjemne złapanie oddechu między głównymi punktami fabuły. Naprawdę. I mimo tego, że to może być nawet filler, nawet jeśli tego nie było w mandze, ja chcę takich scen więcej. Retrospekcje, no, czasem jest ich faktycznie za dużo, ale to nie jest tak, że ja nie lubię zwalnianej akcji. Jeśli ona jest zwalniana w taki sposób, że trochę buduje świat i dodaje właśnie tej trójwymiarowości, to jestem za. No i mieliśmy prezentację Rasengana przez Jiraiya i powiem wam, że znałem to słowo, tak jak powiedziałem wam na początku, chyba wspomniałem też o Rasenganie, nie? Znałem to słowo przed oglądaniem Naruto, więc wiedziałem, że to jest taki atak Naruto. Nawet wiedziałem jakieś zdania jakichś fanów, w zasadzie chyba turbo fanów Naruto, którzy mówili, że Rasengan to jest najbardziej jak to mówią, ikoniczna, ja wolę używać słowa kultowa, technika w historii anime. No, kurwa, sorry, ale nie. Podoba mi się Rasengan, przejdę jeszcze do tego, dlaczego mi się podoba i nawet powiem wam tak, trochę zazdroszczę tego, jak Rasengan wygląda w porównaniu do takiego Kamehameha, ale wracając do tego słowa, ja od razu poznałem, że to jest Rasengan, bo wiedziałem, jak Rasengan wygląda, mimo tego, że to słowo wtedy tam nie padło i się zastanawiam, czy
Sharingan, Byakugan, Rasengan, czy to ma jakiś związek ze sobą? No bo to są trochę inne rzeczy, nie? Sharingan i Byakugan to było to Kekkei Genkai, tyczące się też oczu w ogóle, a Rasengan to jest technika, którą opanował, w zasadzie wymyślił 4. Hokage i to nie jest żadne Kekkei Genkai, tylko podobnie brzmi, więc może zbieżność nazwisk, jak to się mówi. No ale okej, przechodzimy właśnie do tego, dlaczego uważam, że ta technika jest bardzo satysfakcjonująca i można ją kupić od samego początku, od góry do dołu. W sensie, że to naprawdę nie ma się tu praktycznie czego przyczepić. Trening z balonem i typami rotacji u człowieka, no kurde, no to jest świetne. Naturalny element człowieka, czyli to, że mamy wirek, swoją drogą, może u mnie tego nie widać, a raczej na pewno tego nie widać, ale u mnie były 2 wirki. I w sumie trochę nie nadawałbym się do świata Naruto, bo u mnie są 2 wirki. Kurwa, teraz nawet bym zapuścił, to bym tam nie miał włosów, więc nie jestem w stanie wam tego udowodnić, jeśli nie pokazałbym wam jakiegoś zdjęcia z dzieciństwa. Ale zawsze moja fryzjerka nawet miała problemy, osiedlowa fryzjerka, i trudno tutaj było mi tak obciąć włosy, żeby one nie odstawały. No ale okej. Mamy wykorzystanie tego motywu, który jest naturalnym motywem znanym z rzeczywistego świata i jest on sprytnie i płynnie zaadaptowany do świata anime i jest to zaaplikowane w taki sposób, że po prostu pozwala nam to lepiej zrozumieć postępy Naruto, więc ten jego trening, mimo tego, że można się czepiać, że szybko mu szło, no nie, no mieliśmy tam timeskipy. Minęły 3 dni, minął tydzień, on cały czas trenował i wiedzieliśmy, na czym polega jego postęp. No ale scena, która mnie urzekła, to ta, która jest też bardzo życiowa, żeby nie powiedzieć życiowa, przez RZ. Najlepsze pomysły przychodzą na kiblu. Naruto, zaimponowałeś mi. Mimo wszystko do pełni szczęścia w tej scenie brakowało mi takiego spływającego klocka w muszli. W ogóle ciekawy kolor kibla, nie? Pierwszy raz widziałem coś takiego. Naruto można powiedzieć, że jest bystry jak woda klozetowa, bo wpadł na dobry pomysł w tamtym momencie, plus jeszcze mieliśmy akcję z kotkiem. To też mnie kupiło, wiecie. Głos Choppera, kotki... To nie musi mieć sensu, wystarczy, że to się pojawi i już jestem kupiony. Podobało mi się to, że Naruto zrobił to po swojemu. To nie było podążanie krok po kroku, tak jak myśleliśmy my jako widzowie, że to pewnie będzie wyglądać, tylko wymyślił coś innego. Mimo tego, że widzieliśmy, jak robi to Jiraiya i można się było spodziewać, że Naruto za 2-3 odcinki zrobi to samo, zrobił to samo, ale nie do końca. To mi się podobało, bo to też pokazuje, że te luki, które ma, jest w stanie zapełniać trochę swoją kreatywnością. No a potem mieliśmy scenę, która trochę mnie rozczuliła. Naruto obserwujący ojca z synem. Przez to całe zamieszanie zapomniałem, że to jest nadal dziecko. I potem jak zapytał Jirai, czy ten mógłby przy nim pobyć chociaż chwilę, no kurde, smutno mi się zrobiło. Mimo tego, że Naruto tak naprawdę potem się uśmiechał, ale trochę miałem wrażenie, że on robi dobrą minę do złej gry. W sensie, że naprawdę jest mu przykro. No on tam spędza tygodnie sam w lesie, a Jiraiya chodzi na jakieś ladacznice, no i nawet nie jest w stanie z nim chwilę posiedzieć, więc nie był on obecnym ojcem, że tak powiem, nie? Ale potem lodzik wjechał i już było miło. No i znów mieliśmy ten przecinek. Ten przecinek to jest coś, o czym ja mówię w każdym odcinku i nadal nie wiem, dlaczego to jest tak ważny symbol. Równie dobrze Jiraiya mógłby narysować kropkę, gwiazdkę, plusik, a narysował przecinek, więc czekam na to wyjaśnienie, dlaczego to jest tak pojawiający się często symbol w tym uniwersum. I to wyjaśnienie, że trzeba kumulować energię w jednym punkcie, no nie, jest spoko, ale w sumie Naruto jak trzymał tę piłkę, to zasłaniał sobie ten punkt, nie widział go. Chyba że powiedzmy narysowanie tego przecinka pomogło mu to sobie zwizualizować, więc to nie jest tak, że on musiał widzieć to na żywo, nie? Fajny był ten moment, jak w końcu mu się udało. No ten soundtrack jest też hypujący, no buduje ekscytację i w sumie nie przeszkadzało mi to, że chłopak przechodzi przez te etapy treningu odcinek po odcinku, czy nawet co 2 odcinki, no bo mówię, dobrze wytłumaczone, widać, że to zajmuje mu czas, mimo tego, że my to widzimy tam odcinek po odcinku, ale nie mam pytań, nie mam pretensji. W ogóle sama ta technika mi się podoba, bo widać, że ona nie jest jakaś szczególnie zbyt silna, w sensie, no wiadomo, jeśli się ją wykona i się tam zaatakuje kogoś bezpośrednio, to jest w stanie zadać potężne obrażenia, ale to nie jest tak, że to jest technika, którą ma się za darmo, która jest bardzo prosta. To nie jest taki Goku, który wykonuje Kamehameha po tym, jak jeden raz to zobaczył, mimo tego, że Roshi opracowywał to 50 lat i w zasadzie nawet sama Kamehameha nie jest jakoś dokładnie wytłumaczona. A tutaj mamy sposób działania, mamy jakieś wady, mamy to, że Naruto robi to na swój dziwaczny sposób i to też w pewnym sensie go ogranicza, bo musi używać 2 rąk. Tak to powinno wyglądać.
Zabawne jest to, że Orochimaru zniszczył ten słynny zamek i nikogo tam nie było. W sensie nikt nawet nic nie powiedział, że o, nasz zamek został zniszczony. Tydzień później w ogóle nawet nie pozbierali gruzu z muru, no ale okej. Mieliśmy konfrontację Tsunade i Shizune kontra Orochimaru i Kabuto. Shizune na plus, mówię, fajna dziewczyna. Podobało mi się to, jak zaatakowała Kabuto. W sumie Kabuto nic nowego, znaliśmy go już praktycznie od podszewki, chociaż tam za bardzo na temat jego przeszłości nie wiemy, no a może się kiedyś dowiemy. Tsunade w sumie pół na pół i zaraz powiem, dlaczego w zasadzie te rzeczy, które miałby jej do zarzucenia, wyszły nieco bardziej w tej późniejszej walce na tym polu. No a Orochimaru, mówię, trochę też dobra mina do złej gry, bo gość nie ma rąk, nie ma jutsu, jedyne jego moce to wiecie, rozciąganie szyi, no to też mimo wszystko jest niebezpieczne. Ale gość się bronił trochę tym Kabuto i on bez tych rąk jest trochę bezbronny, więc niby przychodzi z perspektywy gościa, który nawet może zmusić Tsunadę do uleczenia, ale w sumie jak to zrobi? No jak to zrobi, no? Spotkanie w barze z Jiraiya i Naruto, w zasadzie kobiet tutaj z Jiraiya i Naruto, no samo spotkanie okej, ale mieliśmy potem znacznie ważniejszą akcję przed barem, kiedy mieliśmy tego Rasengana Naruto. Trochę jak Kamehameha to wyglądało właśnie, jak on to trzyma w dwóch rękach. Nie chcę powiedzieć, że Tsunade tutaj trochę zaprezentowała lepiej swoją siłę, bo nadal walczyła tylko z Naruto, natomiast widziałem, że ona jest silna, ale że jest też zraniona psychicznie, zwłaszcza kwestia tego, że się bała krwi i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie płynnie przeszliśmy do tego backstory Tsunade. Było wspomniane już wtedy, dawno temu, że ona była jedną z tych 3 sanin. I teraz sobie myślę, san przecież po japońsku to 3, nin, no to ninja, no nie? Także 3 ninja? 3 ninja, tak to by wyglądało. Ja do tej pory myślałem, że sanin to jest jakiś może ukryty stopień taki przed Hokage, albo tak został on w społeczeństwie nazwany, że mamy takich prawie Hokage, w sensie albo najsilniejszych ninja, którzy nie mają jakiejś dużej roli w społeczeństwie, albo są takimi włóczykijami. No a tutaj oni już byli nazywani wtedy, jak jeszcze sobie normalnie służyli w wiosce liścia. Mówię, no jestem w stanie zrozumieć te traumy Tsunade, ale do tej pory wydawało mi się to trochę, nie chcę powiedzieć naciągane, no nie? No bo każdy to przeżywa na swój sposób. Ja wiem, że to jest narysowane, ale spodziewałem się czegoś więcej po postaci, która jest nazywana tym saninem. Tak samo jak Jiraiya chociażby, czy Orochimaru. Odstawała trochę poziomem, tak mi się wydawało. Jiraiya w ogóle ostrzegający Tsunadę, że jeśli ta zdradzi wioskę, to ten ją zabije. No to jest pierwszy moment, gdzie Jiraiya był poważny i w sumie trochę był straszny nawet, także okej, fajnie. To ciekawe, bo w końcu wiem, jak zbudowany jest kołnierz Naruto. Do tej pory przypominał trochę taką formę do babeczki, no nie? Wiecie, takie formy do wypiekania muffinków. W sumie ciekawie by było, jakby Naruto go sobie postawił. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Ta akcja z Jiraiją, który dostał truciznę do drinka. Z jednej strony rozumiem, że Tsunade chciała go otruć, tam potem zostało powiedziane, no bo potrzebowała tych ciał, ale w sumie to trochę nie ma sensu, bo jeśli ona chciała otruć Jiraię i sobie go zostawiła, a potem poszła na spotkanie z Orochimaru i próbowała go zabić, dlatego Kabuto przerwał to niby leczenie, no to po co ona go w ogóle truła? Dla mnie to był taki sztuczny zabieg fabularny, żeby Jiraiya był osłabiony i żebyśmy mieli takie po prostu walki emerytów, nie? Walkę emerytowanych saninów. Jeden Orochimaru bez rąk, a z drugiej strony pijany Jiraiya. Mucha mi tu lata. A propos tej zdrady, no na początku dałem się nabrać, że to Kabuto zdradza, ale jednak to nie był on, więc fajny twist, mimo tego, że dość krótko to trwało. Kabuto kontra Tsunade. No i tu jest właśnie ta walka, gdzie się trochę więcej po niej spodziewałem, zwłaszcza, że ona była w 100% formy. No to nie było tak, że ona była pijana czy bez rąk. To jest sanin i walczyła z gościem na poziomie Kakashiego, co zostało potwierdzone, więc Kabuto, różnie można o nim myśleć, ale w 2 momentach mi zaimponował. Tutaj i tutaj. Finalnie przegrał, ok? Ale co sobie powalczył, to jego. Akcja z odwróconym sterowaniem była zabawna. Każdy, kto kiedyś grał w gry, zna ten ból, nie? No i to też zostało wytłumaczone. To jest coś, co w tym uniwersum bardzo lubię, że nawet takie drobne rzeczy są tłumaczone, że wpuszcza impulsy, bla bla bla. Kurde, no. Tego zazdroszczę. Chciałbym, żeby w Dragon Ballu było tego trochę więcej. Ja nie mówię, żeby każda najmniejsza rzecz była tłumaczona, ale fajnie, że to się nie bierze z dupy. Nawet jeśli to się bierze z dupy, to my mamy opisaną tę dupę, rozumiecie? No ale potem Tsunade dostała deprechy i myślę sobie, to jest już ostatni dzwonek, żeby zrobić na mnie wrażenie. Potem rozbawił mnie ten ekran pocięty ze wszystkimi postaciami, nie? Jakby tutaj tyle ważnych postaci było, a ta świnia tam jest jak Drake z tego mema, nie? Kto go zaprosił do drużyny?
Potem mieliśmy akcję z żabkami, która była bardzo zabawna, zwłaszcza ta żabka Gamatatsu. No nie, no ja nie wierzę, że za każdym razem jak się pojawia nowa żabka, to ta nowa jest lepsza jeszcze niż poprzednia. Zwłaszcza jak on się zaczął odzywać i mówię, że to jest pierwszy raz, jak on został przywołany i że da z siebie wszystko. Nie, po prostu podobało mi się to, nie? Mam nadzieję, że tych braci jest więcej. No i mówię, kurde, no, ta walka z Seninów, trochę się innej rzeczy spodziewałem, bo mieliśmy Orochimaru bez jutsu i bez rąk, który nawet niezłe akcje robił, bo sobie tam, wiecie, te szyje wyciągał i tak dalej. No ale Orochimaru bez rąk kontra pijany Jiraiya. Super. I jeszcze po drugiej stronie jest Tsunade z załamaniem nerwowym, którą ratuje Naruto. Nieźli ci Sanini. No ale pokonanie Kabuto przez klona, wow. To było imponujące, to było pięknie rozegrane, bardzo pomysłowo napisane, niespodziewane. No i jeszcze pierwszy raz ogłosił nazwę tego ataku, co też w tym uniwersum jest dość istotne, no nie? Potem w zasadzie zastanawiałem się, jak w sumie Tsunade uratowała Naruto. No bo mieliśmy tego Kyuubiego, który był zamykany i nagle łza Tsunade sprawiła, że to odcięcie od czakry Kyuubiego się jakby zaczęło cofać, no nie? Bo ja rozumiem, że moc Kyuubiego sprawia, że Naruto jest się w stanie regenerować, bo korzysta on z jego czakry. I Kabuto chciał odciąć Naruto od czakry Kyuubiego i jakby Tsunade to zatrzymała? Jakimś cudem? Mocą miłości? Bo nie wiem, o co tutaj chodziło, ale może to ominąłem. Tsunade potem zaczęła się rehabilitować i nawet bym powiedział, że się zrehabilitowała, ratując Naruto, przyjmując ciosy. No i też pokazała ciekawą moc. Zastanawiałem się, o co chodzi z tą kropką na czole. Zostało to trochę wyjaśnione. No, czy kupuję to wyjaśnienie? Dziwniejsze rzeczy tutaj chyba widziałem, niż to, że ona sobie zachowywała czakrę w czole i teraz prowokuje komórki do tego, żeby one się regenerowały szybciej, ale jednocześnie skraca sobie moc. Więc fajnie, że mamy silną moc, ale też jakiś warunek, nie? Też jakąś zapłatę. W ogóle już myślałem, że ma jakiegoś demona w sobie. Okazało się, że demona w sobie nie ma, ale ma w sobie ślimaka. W zasadzie ślimaka przywołała tak samo jak Orochimaru przywołał węża, no a Jiraiya przywołał Gamabuntę. Więc znowu mieliśmy walkę gigantów. Powiem wam, że to już się robi chyba taka mała tradycja. Spodziewam się, że tego w przyszłości będzie więcej. Ślimak miał fajne w ogóle właściwości, bo się rozwalał na wiele mniejszych ślimaków. Jiraiya zrobił super combo z żabą, jak pluł małym ogniem, ale ten olej, który wypulowała żaba, Kumalski się zajął i mieliśmy potężny atak, więc jestem jak najbardziej za tym, żeby te walki gigantów też polegały na tym, że to też sam ninja walczy, a nie tylko stoi na czole takiej żaby i czeka, aż żaba zrobi całą robotę. Tsunade okładała Orochimaru pięściami i trochę mnie to dziwiło, że gość przyjmuje tak silne ciosy, zwłaszcza, że wiedzieliśmy, że Tsunade jest bardzo silna fizycznie i Orochimaru dalej sobie stał i potem mówi, dobra ty, chłopie, ja jestem nieśmiertelny, siema, i zaczął wsiąkać w ziemię. No co to jest za wyjście w ogóle? Gość se stał na trawniku i zaczął wsiąkać w ziemię. Gdzie on poszedł? Do mieszkania Krecika? Ja rozumiem, że jak oni na przykład robią fiku-miku, bum, jest dym i oni znikają, to może jest tak, że gdzieś tam odskakują za drzewo. No ale gość wsiąknął w ziemię. Czy on teraz, kurwa, płynie pod spodem, pod ziemią żabką? Żabką. No ale okej, walka się zakończyła, potem mieliśmy odcinek filerowy z walizką i tym długiem, który okazało się, że jest spłacony. To była całkiem miła chwila wytchnienia, obejrzałem to sobie. No i scena uleczenia Sasuke, to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć. Sakura rzucająca się na szyję Sasuke i Naruto odchodzący z taką dziwną miną, taką dziwną ekspresją. Czy to była mina sugerująca, że on widzi, że Sakura już na niego nie leci aż tak bardzo jak na Sasuke? Czy może postanowił dać im swój moment? Czy może stwierdził, że dobra, uleczony, idziemy dalej, bo w sumie tak na to wyszło później? Chyba że to znowu było robienie dobrej miny do złej gry. I jeśli wy mi mówicie, jeśli to jest kolejna scena, która sprawia, że niektórzy z was mówią, a ta Sakura! A ta Sakura! No to ja tak nie robię. Ona, zobaczcie, na to z jej perspektywy. Kilkunastoletnie dziecko, związane ze swoją drużyną, widzieliśmy jej myśli na początku tej sagi, kiedy ona też chciała zrobić prezent Naruto, za to, że ją uratował. Naruto tam nie było nigdzie, więc nie mogła się z nim spotykać. Codziennie szła do szpitala odwiedzać chorego kolegę, zresztą nie tylko Sasuke. Chodziła też do Lee. I w końcu się wyleczył, i w końcu zostało jego życie uratowane, no to się do niego przytuliła, rzuciła się na jego szyję. No i co z tego? No chyba dobrze właśnie. Powinniśmy ją doceniać za to, że odwiedzała chorego kolegę w szpitalu, a nie za to, że, nie wiem, Sasuke się obudził po tym, jak myśleliśmy, że on umrze, a ona mówi, Naruto, dzięki za wszystko. No, shut up. Konohamaru zamykający się w pokoju, męczące troszkę, ale powiedzmy, że to niby dziecko i też
chodziło o to, że on nie chciał, żeby inni zapomnieli o dziadku, plus ma głos Choppera. To nie był najmocniejszy moment Konohamaru, ale wybaczam. No i potem mieliśmy wątek uleczenia Lee. Wiecie co? Nie, nadejdzie taki moment w moim życiu, że ja kupię sobie taki zielony, jednoczęściowy kombinezon. To jest niesamowite, jak bardzo ta postać plusuje, mimo tego, że ona nie jest w ogóle główną postacią tego arku. Gość leży w szpitalu, chodzi o kulach, widzimy tylko kilka jego interakcji z różnymi postaciami. Na początku dowiadujemy się o tej operacji, potem mieliśmy jego rozmowę z Naruto, mieliśmy rozmowę z Sakurą na moście i on nikomu się nie żali. I oni mu mówią, idź się zobacz z Tsunadę, ona cię na pewno wyleczy. I on mówi, dziękuję, fajnie i tak dalej. Nie żali im się, już u mnie była, nie wiem co zrobić, bla bla bla. Uśmiecha się. I mimo tego, że tutaj też po raz kolejny można powiedzieć robienie dobrej miny do złej gry, to w tym przypadku jest to zaleta. I potem jak jeszcze mieliśmy te kwestie tego, że Tsunade nawet zaczęła studiować, uczyć się, żeby zwiększyć szanse na powodzenie tej operacji. I chwilę później zobaczyliśmy przeplatane sceny z teraźniejszości, z tymi, które Lee sobie wspominał ze swoich początków treningu, kiedy nie miał w ogóle talentu do ninjutsu i genjutsu i spotkał Gaia i zaczął płakać i mieliśmy tę scenę, jak chodzili razem na rękach. Wiecie co? To jest niesamowite, że w całym tym arku, no może tutaj akurat nie było aż tak wielu scen, że można było się wzruszyć, ale ja wzruszyłem się, akurat tutaj już mi nie pociekło, ale naprawdę poruszyło mnie to, jak Lee zaczął płakać. Gość, który był uosobieniem niepoddawania się, uosobieniem treningu i tego właśnie, jak to zostało powiedziane, że on ma talent do effort, no nie? Do starania się. W końcu się łamie i jest ten jego mistrz, który go podnosi, w sensie na duchu. I to też Gaia bardzo mocno podniosło w mojej głowie. Ja tę postać lubiłem już w tamtym momencie, zwłaszcza też, że się przydał i ten, tak jak mówię, ten gag ze świecącymi zębami już trochę zaczął mi wchodzić w krwiobieg. Tak, tutaj ta scena, kiedy on pokazał, dlaczego ten Lee jest dla niego tak ważny. Świetnie. No i potem mieliśmy 58%. Dobrze, że nie 57%, bo bym naprawdę uważał, że żyjemy w Matrixie. Nie uważałbym tak, ale było blisko. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, a jeśli oglądacie na telefonie, możecie też podbić ten film. Czasem wspominam o tym, a zazwyczaj nie wspominam, ale dzisiaj wspominam. Także wasze zdrowie, zostawcie, tak jak mówię, like no jutsu, subskrybent no jutsu, komentarz no jutsu. Ja wam życzę miłego dnia no jutsu. Dziana!